Witajcie. Dziś zapraszam Was do pierwszego spotkania z moją książką. Fragmentem, który otwiera całą tę opowieść. Przeczytam Wam część pierwszą i rozdział o pajęczarzu, postaci, która, mam wrażenie, dotknęła już wielu z nas w jakimś momencie życia. A to dopiero początkowy fragment szerszej całości, którą przygotowuję na listopad tego roku. Tak, aby towarzyszyła Wam w długie jesienne i zimowe wieczory jako lektura, ale też jako coś więcej, jako rozmowa o emocjach, cieniach i tęsknotach, które mieszkają w każdym z nas. I tu chciałbym Was poprosić o feedback. Czy po premierze książki chcielibyście, żebym przygotował również jej wersję audiobookową? Jeżeli tak, to napiszcie proszę w komentarzach, jak ją sobie wyobrażacie, w jakiej formie, z jakim nastrojem, tonem, muzyką. Ci, którzy znają moje wcześniejsze produkcje, wiedzą już, że lubię balansować pomiędzy słowem a ciszą, między emocją a refleksją. Pomóżcie mi więc ocenić, co warto zatrzymać i kontynuować, co mogę poprawić, a może co zupełnie odrzucić? Ta książka wciąż się tworzy i naprawdę chcę, żeby powstawała razem z Wami. Dlatego jeśli macie tematy, które Was poruszają, które powinny się w niej pojawić, koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. A jeżeli czujecie, że chcecie wesprzeć tę drogę, możecie to zrobić przez udział w zrzutce, do której link znajdziecie tutaj na ekranie w formie kodu QR do zeskanowania lub kliknięcia. Jak mówiłem już wcześniej, tę książkę tworzymy wspólnie. To Wy będziecie jej współautorami ducha, co zresztą pojawi się w samym posłowiu, gdzie znajdą się rozdziały takie jak o mężczyznach, którzy odbijają kobiece tęsknoty, o cieple, które przyciąga i o pasożytach emocji, o bólu i pamięci ciała i wiele innych, które rodzą się także dzięki Waszym rozmowom i komentarzom. Bo ta książka bez Waszego udziału byłaby tylko kolejnym zapisem labiryntu ludzkiego umysłu zagubionego gdzieś w chaszczach emocji. A ja chcę, żeby była czymś więcej, wspólnym światłem, które prowadzi przez te chaszcze. Nie przedłużając, zapraszam Was teraz do pierwszego rozdziału książki. Część pierwsza. Tropiciele biegnącej z wilkami, czyli o tych, którzy błądzą w gęstwinie własnych instynktów. Kobieta, szczególnie ta, która choć raz w życiu zetknęła się z własną dziką naturą, nosi w sobie coś, co trudno nazwać, mieszaninę intuicji, empatii i cichej mądrości. To, co psychologia nazywa wysoką wrażliwością emocjonalną, HSP. W praktyce objawia się zdolnością wyczuwania subtelnych niuansów, drgań tonu, zmian nastroju, mikrogestów, które dla innych pozostają niewidoczne. Ta kobieta nie tylko widzi, ale czuje. W jej świecie każde spojrzenie, każde słowo ma wagę, ale ta sama cecha, która czyni ją wyjątkową, potrafi też wystawić ją na ryzyko. Empatia i opiekuńczość, filary kobiecej natury, mogą zostać przez mężczyznę wyczute tak samo, jak wilk wyczuwa trop rannej sarny. Nie zawsze w złej intencji, czasem po prostu dlatego, że jego własny instynkt pragnie ciepła, które dawno utracił. O naturze męskiego instynktu. Ewolucyjnie mężczyzna został ukształtowany do polowania, poszukiwania, zdobywania. Badania neurobiologiczne pokazują, że układ dopaminergiczny, ten sam, który odpowiada za odczuwanie przyjemności, aktywuje się silniej u mężczyzn w fazie poszukiwania celu niż w momencie jego osiągnięcia. Innymi słowy, bardziej pociąga ich droga do celu niż sam cel.
To zjawisko tłumaczy, dlaczego tak wielu z nich, nawet tych świadomych, nie potrafi zatrzymać się po zdobyciu relacji. Ich mózg wymaga się wciąż nowej stymulacji, nowego tropu, nowego emocjonalnego wyzwania. I tak oto powstaje instynkt tropiciela. Mężczyzny, który nie goni za miłością, lecz za uczuciem pościgu. Psychologowie społeczni, tacy jak dr Roy Baumeister, zauważyli, że dla części mężczyzn relacja z kobietą staje się przestrzenią potwierdzania własnej skuteczności, a nie współistnienia. Taki mężczyzna nie szuka partnerki, szuka lustra, w którym mógłby zobaczyć własną siłę. Gdy instynkt przejmuje kontrolę. Kiedy instynkt staje się silniejszy niż etyka, pojawia się zjawisko, które w psychologii określa się mianem moralnego rozszczepienia. To moment, w którym mężczyzna nie przestaje rozumieć, co jest dobre, ale przestaje to czuć. Świadomość moralna istnieje, lecz emocjonalna empatia zostaje czasowo wyłączona, a w praktyce wygląda to tak. Zamiast dostrzegać w kobiecie osobę, widzi w niej sposób na potwierdzenie siebie. Zamiast wsłuchać się w jej emocje, interpretuje je jako reakcję na swoją wartość. Zamiast współodczuwać, kalkuluje. Tacy mężczyźni często działają automatycznie, jakby ich zachowania były odruchami. Według dr Helen Fisher w chwilach silnej fascynacji w mózgu mężczyzny wzrasta poziom testosteronu i dopaminy, a spada aktywność ośrodka racjonalnego, kory przedczołowej. Innymi słowy, rozum milknie, gdy popęd mówi. To tłumaczy, dlaczego wielu mężczyzn, nawet tych dobrych, potrafi przekroczyć granice emocjonalne partnerki, a dopiero po fakcie uświadomić sobie, jak bardzo ją zraniło. O kobietach, które czują zbyt głęboko. Kobiety empatyczne mają tendencję do wchodzenia w skórę drugiej osoby. Według teorii psychoterapeutki Carly McLaren empatia bywa jak gęsty las. Można w nim się zgubić, jeśli nie zna się drogi powrotnej. Kiedy taka kobieta spotyka mężczyznę o silnym instynkcie tropiciela, często czuje, że musi mu pomóc, musi go uleczyć, musi go zrozumieć, a w tym kryje się jej największe zagrożenie. Bo w tej dynamice ona nie widzi drapieżnika, widzi zranione zwierzę. Nieświadomie włącza się w nią archetyp uzdrowicielki, a w nim echo prastarego mitu, że kobieta może przemienić mężczyznę poprzez miłość. Niestety, często ta przemiana nie następuje, bo mężczyzna nie szuka przemiany. On szuka ciepła, które pozwoli mu dalej polować. Psychologia manipulacji emocjonalnej. Niektórzy mężczyźni nauczyli się nie tyle kochać, ile wywoływać uczucie miłości w innych. To subtelna różnica, ale kluczowa. Używają empatii kobiety jak klucza, wychwytują jej potrzeby, lęki, wzorce troski, zachowują się tak, jakby je rozumieli, a potem wykorzystują tę wiedzę, by zdobyć kontrolę nad emocjonalnym rytmem relacji. W psychologii to zjawisko opisuje teoria przywiązania Johna Bowlbiego i jego następców. Mężczyzna o unikającym stylu przywiązania potrafi być czarujący i wrażliwy do momentu, w którym kobieta zaczyna zbliżać się zbyt mocno. Wtedy instynkt obronny przejmuje kontrolę. Dystans, chłód, zniknięcie, milczenie. To nie zawsze gra. Czasem to mechanizm przetrwania. O 4 tropicielach. W tej części przyjrzyjmy się 4 archetypom mężczyzn, którzy, choć różni w zachowaniu, podlegają
tej samej dynamice, niezintegrowanemu instynktowi tropienia. Pierwszy. Pajęczarz wdowi. Buduje relacje niczym sieć, karmi się cudzą troską, wikła emocjonalnie, aż kobieta nie odróżnia już współczucia od zależności. Nieporadnik urokliwy, bezradny, ale ujmujący, budzi w kobiecie odruch matki. Zanim się obejrzy, kobieta niesie jego ciężar zamiast swojego. Łowca górskich cieni, zdobywca emocji, nie zatrzymuje się, bo każda zdobycz traci urok, gdy już zostanie zdobyta. Zassaniec kleszczowaty, pszczelarz słodkopijca. Przyciąga ciepłem, a jego bliskość jest jak pasożytnictwo emocjonalne. Każdy z nich jest odbiciem tego, co dzieje się, gdy instynkt przekracza granice samowiedzy. Nie są potworami, są mężczyznami, którzy zgubili się we własnym lesie. Ku świadomości. Tropiciele biegnącej z wilkami to nie opowieść o winie, lecz o świadomości, bo dopóki kobieta nie pozna mechanizmów, które rządzą instynktem mężczyzny, będzie próbowała leczyć to, co nie należy do niej. A dopóki mężczyzna nie nauczy się odróżniać pragnienia od prawdziwej potrzeby, będzie gonił w nieskończoność. W tym sensie każdy z nich i każda z nich jest uczestnikiem tej samej historii o instynkcie, który pragnie bliskości, ale nie zna drogi do niej. Bo instynkt tropiciela jest jak echo w lesie. Odpowiada, ale nigdy nie przychodzi bliżej. Pajęczarz wdowi. Ten, który tka sieć emocjonalnej zależności, karmiąc się cudzą troską. Wprowadzenie. Szkic przypadku. Z pozoru jest wzorem stabilności. Zadbany, punktualny, skupiony na pracy. Jego zewnętrzny świat to porządek, wysokie dochody, kariera, właściwy garnitur i pewny krok. Kto by pomyślał, że za sukcesem kryje się niezałatwiona przeszłość? Po nieudanym, bolesnym związku zamknął się w sobie i od lat nosi w kieszeni żal, który działa jak stara, pękająca płyta. Wraca w rozmowach, w swoich zwierzeniach, w nagłych wybuchach rozgoryczenia. Poznana kobieta widzi w nim oparcie, stabilność materialną, urok, szczerość, a także, myśli sobie, ranę, którą można uleczyć. Zaczyna być blisko, bo wierzy, że cierpliwość i troska uzdrowią przyszłość. Początek związku jest czuły, pełen obietnic, z czasem jednak jego wdzięczność za opiekę zmienia się w oczekiwanie. Jej zaangażowanie przyjmuje postać oddania finansowego i emocjonalnego. On z kolei powraca do dawnych żali, zaczyna dominować drobnymi naciskami, krytyką, chłodem. Związek, który miał być uzdrowieniem, staje się klatką. Ona traci niezależność finansową i emocjonalną. Codzienność wypełnia naprawianie jego nastrojów, a jej własne talenty i praca ulegają przyciemnieniu. Znudzony związkiem chce się uwolnić i szuka zaczepienia, aby obarczyć winą partnerkę. Gdy w końcu on, pod pretekstem potrzeby wolności lub braku chemii, kończy relację, odbiera jej daną wcześniej biżuterię, blokuje dostęp do pieniędzy i pracy, którą ofiarował, a ona zostaje psychicznie wypruta. On rusza dalej w poszukiwaniu kolejnej ofiary troski do podtrzymania własnego obrazu siebie. Ten typ, dramatyczny w konsekwencjach, nie jest mitycznym wyjątkiem. Ma swoje nazwiska w psychologii i swoje mechanizmy, które wyjaśnię dalej. Przypowieść, metafora, pająk i mucha.
W literaturze moralizatorskiej i ludowej łatwo znaleźć echa tej dynamiki. Najczęstszy symbol znajdziemy w dawnej dydaktycznej przypowieści poemacie The Spider and the Fly Mary Howitt o pająku, który pochlebnie nawołuje muchę do swego parlour, aż w końcu ją pożera. Morał jest prosty. Pochlebstwo i uwodzenie potrafią zassać życie. W tej krótkiej alegorii pająk tka sieć obietnic i pochlebstw, a mucha ulega własnemu ego i potrzebie aprobaty. Daje się zwieść i ginie. Parafrazując, tam gdzie pochlebstwo łączy się z wykorzystaniem, rodzi się sieć, z której trudno się wydostać. Litchard. Step into my parlor, said the spider to the fly. This the prettiest little parlor that ever you did spy. Ta klasyczna przypowieść spisana w Anglii w 1829 roku opowiada o pająku, który nie używa siły, lecz delikatnych słów i zaproszeń. Wabi muchę pochwałą, uwagą, poczuciem wyjątkowości. Nie mówi zniszczę cię, mówi wejdź, zobacz jak pięknie ci tu będzie. To nie przemoc jest jego bronią, lecz uwaga, uznanie i empatia na pokaz. To same elementy, które w psychologii relacji nazywa się emocjonalnym wabikiem. Jak wskazuje C. Johnson, osoby o profilu narcystyczno-depresyjnym często wykorzystują empatię innych, aby podtrzymać iluzję własnej krzywdy. Ich celem nie jest bliskość, ale zasilenie systemu autoidentyfikacji poprzez drugą osobę. Podobnie pajęczarz nie tka sieci z agresji, ale z wdzięczności, czułości i zranienia. Każde dziękuję staje się nicią. A im bardziej partnerka chce mu pomóc, tym bardziej jest uwięziona w jego narracji. Słowiańska przypowieść o dziewczynie, co zaufała mężczyźnie z lasu. Dawno, dawno temu w jednej z północnych wiosek żyła dziewczyna, która lubiła chodzić do lasu zbierać zioła. Pewnego dnia spotkała mężczyznę o oczach jak zamrożone jezioro. Mówił cicho, a jego głos brzmiał jak skrzypienie starych drzew. Powiedział, że mieszka sam w chacie nad jeziorem, że szuka kogoś, kto umie słuchać. Dziewczyna wracała tam coraz częściej. Gotowała mu strawę, sprzątała chatę, opowiadała mu o swoich snach. A on w zamian słuchał, ale coraz mniej mówił. W końcu poprosił, by została na zawsze. Po czasie dziewczyna zapomniała, jak brzmi wiatr nad jej wioską. W chacie pachniało dymem i ciszą, a oczy mężczyzny stawały się coraz ciemniejsze. Pewnej nocy, gdy spała, poczuła, że coś chłodnego owija jej dłonie. To nie była lina, to były korzenie. Gdy się ocknęła, była już częścią lasu. Stała się cieniem pod drzewem, a on tylko uśmiechał się i poszedł dalej, szukać kolejnej, co będzie umiała słuchać. Morał ze starego zapisu mazowieckiego. Nie każda cisza znaczy spokój, a nie każda troska jest darem. W tej legendzie mężczyzna z lasu to archetypiczny, emocjonalny pasożyt, figura, która karmi się kobiecą obecnością, nie dając nic w zamian poza poczuciem sensu opieki. Współczesna psychologia nazwałaby ten mechanizm symbiotycznym uzależnieniem. Psychologiczny obraz pajęczarza. Ten typ osobowości łączy w sobie dwa silne bieguny: potrzebę kontroli i lęk przed odrzuceniem. Jak pisze M. Rosenberg, mechanizmy obronne takich osób są często mylone z wrażliwością. Ich cierpienie jest prawdziwe, lecz pełni funkcję, przyciąga uwagę, tworząc emocjonalny dług u partnera. Psychologia kliniczna wyróżnia tu formę tzw. uzależnienia współzależnego, codependency, w
którym relacja jest oparta na jednym z partnerów ratującym drugiego. Kobieta z silnym instynktem opiekuńczym, macierzyńskim, empatycznym naturalnie wchodzi w rolę ratowniczki, ponieważ w dzieciństwie lub młodości nauczyła się, że miłość to troska. Pajęczarz natomiast utrwala w niej ten schemat, wzmacniając go nieprzemiennym ciepłem i dystansem. W efekcie powstaje tzw. dysocjacyjny układ wzmocnień, zjawisko, w którym system nagrody w mózgu uzależnia się od nieprzewidywalnych impulsów emocjonalnych. To dlatego kobieta nie może odejść, mimo świadomości, że jest skrzywdzona. Jak rozpoznać pajęczarza? Często mówi o byłych partnerkach w tonie żalu lub niesprawiedliwości. Przedstawia się jako ofiara emocjonalna, niezdolna do szczęścia bez zrozumienia. Na początku jest ciepły, ale jego zainteresowanie szybko staje się kontrolujące. W trudnych chwilach używa emocjonalnych dźwigni, choroby, smutku, gniewu, złości. Nie przyjmuje odpowiedzialności za swoje zachowanie. Winne są okoliczności lub inni. Jak się chronić? Nie wchodź w relacje, które zaczynają się od ratowania. Obserwuj, czy twoja troska przynosi równowagę, czy tylko spokój drugiej stronie. Jeśli czujesz, że twoje granice rozmywają się w imię zrozumienia, zatrzymaj się. Rozmowa z terapeutą nie jest zdradą miłości, jest obroną przed uzależnieniem emocjonalnym. Wskazania dla mężczyzny, droga uzdrowienia. Pajęczarz nie jest potworem. Jest człowiekiem, który utknął w historii własnej krzywdy. Jedynym wyjściem jest odcięcie się od narracji o byciu ofiarą. Dopiero gdy nauczy się żyć bez karmienia się cudzym współczuciem, zacznie widzieć miłość jako wymianę, a nie jako lekarstwo. Praca terapeutyczna z takimi osobami często obejmuje naukę rozpoznawania emocji, odróżnienie empatii od zależności, odbudowę tożsamości nieopartej na byciu skrzywdzonym. Refleksja duchowa. Kto tka sieć żalu, ten sam w niej zamieszka. Kto będąc uważną tka z wdzięczności, znajdzie dom.